U nas na śniadanie dzisiaj zapiekanki z oliwkami i z serem. Ładnie przy kopciu piekarnik. To szybko nam się zrobią. O. Dobrze. No, okay, no teraz trochę trzeba skręcić. No i co? Szykujemy się powoli. Tutaj mamy miks herbat, jakichś różnych rzeczy, które nam zostały. Musimy to też trochę posortować, bo nie wiem, czy wszystko nam się zmieści. Są już pierwsze zapsy. Zajadamy szybko, mamy 50 minut do wyprowadzki i musimy jechać, bo też długa podróż jeszcze przed nami. Ale to jeszcze nie wszystko, co tutaj jeszcze do zaps wczoraj zrobiliśmy. A właśnie, mamy. Pastę przecież. Taka pasta z tuńczyka nam wczoraj wyszła. Pasuje do takich zapiekanek. My już spakowani, załadowani, ostatnie 4 godziny w tym samochodzie. Przeżyliśmy w sumie 2 tygodnie, lekko ponad. Kilka nocek też tutaj spaliśmy. Lekki sentyment jest. No nic, my jedziemy, bo się śpieszymy. Mamy ponad 300 km do przejechania. Pokazuje 4 godziny, póki co na nawigacji. A my jeszcze musimy 2 razy zatankować, oddać samochód, no i to trochę może przetrzeć jeszcze go w środku, bo nie wiemy jak tam z tym czyszczeniem, a trochę nam się... Mamy 4 godziny do lotniska, a 5 godzin do oddania samochodu, więc się śpieszymy. Zobaczcie, dzisiaj nic nie widać. Tam w oddali za Marcinem powinien być wulkan widoczny. A nic nie ma. Nic nie ma. No, także wczoraj naprawdę nam się trafiło z pogodą. Zobaczcie, same góry. Żadnych gór nie widać. 6,57 za litr paliwa. Widzicie tutaj 91. 2,63,9 wychodzi nowozelandzkiego dolara. Ja zatankowałem auto, wydajemy ostatnią gotówkę, bo nie będzie nam już potrzebna, wiadomo. Marika trochę auto przetarła, bo nie wiadomo jak tu podchodzą do tego. Czasami jest tak, raz mnie skasowali za czyszczenie auta ekstra, więc lepiej lekko się przygotować. Stoimy w korku, więc wleciało teraz curry. Kary. Curry! Jak smakowieje? Dobre, dobre. Brakuje jajka. O tak, właśnie. Myślałam, że wczoraj daliśmy jajko, a 2 jajka poszły, nie, nawet więcej, chyba ze 4 daliśmy do tej sałatki z tuńczykiem, która też jest bardzo dobra. No właśnie. Musieliśmy trochę kombinować, żeby zdążyć na czas, bo same objazdy są, korki. Ale jeśli dobrze pójdzie, to będziemy mieli pół godziny zapasu. Ale numer wjechaliśmy na lotnisko, szukamy już do oddania parkingu. Po pierwsze go nie znaleźliśmy, problem. Pojechaliśmy tam, gdzie już nam państwo z lotniska z obsługi powiedzieli, że mamy pojechać, a Marcin w pewnym momencie mówi: niezatankowane! Chcieliśmy się wrócić, zatankować. Wróciliśmy się zatankować, a ja wiszę na linii, gdzie my mamy ten samochód oddać, bo nadal żadnych znaków. Pojechaliśmy już te jedno lotnisko, tutaj to jak to się nazywa? Międzynarodowe i to drugie. Skomplikowana sytuacja w każdym razie. No i nadal żadnych znaków z naszej wypożyczalni. W ogóle żadnych znaków generalnie od wypożyczalni. Więc byliśmy tacy, gdzie ten samochód oddać, a wpisaliśmy adres, który mamy na umowie. No i to nie był ten adres. Także bardzo dziwnie jest to rozwiązane. No nic, mamy teraz zatankowany samochód. Jedziemy robić drugą rundę. A w sumie jest już, jak dojedziemy na lotnisku, będzie 14:59. Do 15 mamy samochód. No, myślę, że tak spokojnie, nie robią jakieś tam dramy, jak się odda trochę dłużej. Też tak myślę, ale mimo wszystko gorąco się zrobiło. Po pierwsze tutaj też trochę zakorkowane było, gdzie ta stacja benzynowa, ja tu na telefonie wiszę, ustawić mapę, no. Ale dobra, jedziemy. No jak byk jest napisane. Car rentals, no ale nie ma, że return tutaj, no bo my stąd braliśmy samochód. No nic, dobra, na hotel mamy jechać, czyli w prawo. Tam? No. Dobra, jednak się okazuje, że znowu nie tutaj. Tam widzimy jakąś tabliczkę. Nie no, bardzo jest to tutaj nieczytelnie zrobione. Tu jest jakiś tam exit, zamiast zrobić tu już jakieś znaki, że to zwrot samochodów, no to nie ma. Jedziemy. Tam mamy znak. Jest rental car. Dobra, zwrot samochodów, mamy znak. I teraz będzie tutaj w prawo. No dobra, dopiero tutaj oznaczone, ale naprawdę kiepsko. No mniejszych tych znaków się nie dało i w takim miejscu. Bardzo słabo to pozna. Czyli tutaj na tak dużym lotnisku, jeszcze przy takiej ilości samochodów. No. Car rental. No nie wiem, no kręcimy się, widzicie. Car rental. Aha, return, jest. Shop.
Jest szopa, ale powiem Szopa wam... jak lotnisko kiedyś w Warszawie. Wjeżdżamy i mamy godzinę 15. Ja to dosłownie wiem, na którą godzinę zabukować samochód, żeby zdążyć co do minuty. Po prostu jestem perfekcjonistą. Tak mi się po prostu wydaje. Taki żarcik. Stresu to nie miara, powiem wam. Ja tutaj siedzę spocona, jestem cała, więc cieszę się, że mamy salonik i możemy się wykąpać. Aj tam wykąpać, ja będę robił co innego w tym saloniku. Mamy to, oddaliśmy już samochód, oddaliśmy kluczyki. Powiedzieliśmy, żeby sprawdził przy nas, bo nie lubimy takich sytuacji, że się później czeka, bo można też kluczyki gdzieś tam oddawać. No i sprawdził, powiedział, że wszystko w porządku, że jak paliwo do końca zatankowane, no to możemy już iść spokojnie. Dokładnie teraz mamy 3,5 godziny do odlotu, przechodzimy odprawę i szybko instalujemy się w naszym saloniku. Jak mówiliśmy, już skomplikowana z tym parkingiem. Na koniec okazało się, że jednak nie tak skomplikowana, jakby się wydawało. Czyli nie czytajcie umowy, tylko wróćcie na to samo miejsce, z którego braliście samochód. Dokładnie w to samo miejsce, na ten sam parking przyjechaliśmy, z którego braliśmy samochód. No co, no ale mówię, oznaczenia tutaj kiepskie. Warto się kierować, jeśli byście oddawali samochód na lotnisko międzynarodowe, później na hotele i w sumie było już ten car rental. Jak będą wylatywać za granicę. Jak będziecie wylatywać za granicę. Będziecie mieli osobówkę, bo to tylko osobowe samochody tam wjeżdżały. No nie wiem, czy my po prostu zmęczeni to przegapiliśmy za pierwszym razem. Też być może tak jest. Nie no, na umowie jest w ogóle inny adres do oddania. To też co innego. Więc no tak, idziemy już teraz na terminal, mamy 3 godziny 20 minut do odlotu. Jesteśmy już przy odprawie i z naszymi paszportami, bo mamy paszporty, jest to poniżej 30 minut, a jak ktoś nie ma, to jest 55 minut. Krótki update, mamy 3 godziny do odlotu. Nadal stoimy w kolejce. A kolejka? 30-minutowa. Nawet było więcej pokazane. Zobaczymy, jak szybko nam pójdzie. Jesteśmy już po odprawie, sprawdzili nas jak nigdzie indziej. Prawie wszystkie torby. Jedną tylko przepuścili. Wszystko przetrzepali. No tak, ale jak się Nutellę wozi. Warto było spróbować. Nutellę, u mnie nagle się butelka wody znalazła w plecaku. O, zapomnieliśmy o tych rzeczach w ogóle. No, także... ale pamiętajcie, zawsze mówią, że jak lecicie międzynarodowo, to trzeba sprawdzać, kto pakuje was w plecak. Musicie uważać, nawet jeżeli to robi wasza dziewczyna. Warto wiedzieć, co się wozi. Warto wiedzieć, co się wozi. Zgubiliśmy. O. Jeszcze nam statyw spadł. My teraz wjeżdżamy na górę do naszego saloniku i tutaj są linie lotnicze rozpisane, które też mają program taki. A my też mamy program, ale nie z liniami lotniczymi. Na pięterku jest kilka saloników. Jest Emirates, jest od Qantas i jest też nasz, który się nazywa Strata Lodge. Idziemy, staniemy w kolejce, bo widać sporo ludzi tutaj czeka. Jesteśmy już w saloniku i zacznę od tej przyjemniejszej strony. Tutaj zobaczcie, jaki jest wybór win. Są też schłodzone wina, jest też prosecco, są piwa, są cajdry. Dla każdego coś dobrego. Dla nas jest coś dobrego tutaj. Myślę, że Jacek dzisiaj będzie grany zaraz do obiadu. Marcin, tam jeszcze lepsze rzeczy. Ziemniaki. Ziemniaki są, ale jestem trochę, bo sprawdziłem i nie ma mojego curry. Bo trzeba jeść to, co było. A widziałem już te ziemniaczki. Piękna sprawa. Tu myślałem, że będzie coś lepszego, a tutaj jackfruit jest po prostu w jakimś sosie. Tutaj są warzywa i tam jest tylko ryż i to na tyle z tych ciepłych rzeczy. Wydaje mi się, że te dodatki, które tutaj są, to trochę zastąpią brak mięsa tego, który ja uwielbiam. Bombay, potato salad. Bombay, no pewnie. Pięknie wyglądają. Są też ładne kanapeczki. No i tutaj słodkości. Sery, desery. No piękna sprawa, tak deska serów wygląda. Są jakieś soki do picia, oczywiście też jakieś gazowane. Tutaj można sobie nabrać gorącej wody. Kawa, herbata to standardowo w każdym saloniku można spotkać. A z tej strony już nic nie ma. No dobra, to my się bierzemy za jedzenie. Ja od O, Marika to jest serowa. Mari, masz ochotę na prosecco? Za nowy kraj, za nowy kontynent. Nowy kraj, nowy kontynent. Jeszcze nie wiemy jaki kraj, bo możemy w 3 wysiąść. Będzie to albo Peru, albo Chile. No to najpierw Chile, Peru, albo La Paz. No zobaczymy jeszcze. Proszę bardzo, Marika. Zimny, dobrze schłodzony. Dziękuję bardzo. Wasze zdrowie, to widzę.
My już po imprezach salonikowych idziemy do naszego samolotu. Mamy pół godziny do odlotu. Mamy bramkę numer 7. Pokazywało na tablicy, że 5 minut na pieszo, więc w sumie niedaleko. Ale zobaczcie, jakie bydlaki tu przylatują. A380 tam stoi z Emirates. Tutaj stoi bydlak, Boeing. Zobaczcie. Z chińskich linii lotniczych. Tutaj stoi nasz Dreamliner, który nas zabierze zaraz do Chile i będziemy lecieć ponad 11 godzin. Tutaj już wszyscy stoją do samolotu, ale oni nie wpuszczają tak jak leci, tylko wpuszczają grupami. My mamy numer 5, więc teraz wpuszczają 5. Teraz pora na nas. Nikt nie sprawdza w ogóle kilogramów, więc jakby dla nas to super. Mari próbowała zmaskować swój duży plecak i swoje kilogramy, żeby pan nie widział. Duże linie się nie czepiają jakby o takie rzeczy. Mało takich Januszy jak my, którzy właśnie mają po 20 kg, a jest dozwolone 10. Moi drodzy, wiemy, że ostatnio nie było sporo filmów, ale robimy co możemy. Zobaczcie, stoimy w kolejce do wejścia na samolot i ściągamy jeszcze filmy z chmury, które będzie można sklejać później w czasie lotu. To już wiecie, że mamy długi lot, więc mam nadzieję, że mi się uda skleić odcineczek następny. Ja już ściągnąłem ze swojego telefonu, teraz Marika ściąga. Jeżeli chcecie ominąć Amerykę Stanów Zjednoczonych i nie wlatywać do tego kraju, bo tam też potrzeba wizy, jeżeli chcecie wlecieć, no to jest jedyna opcja z tego zakątka świata, żeby dostać się w ogóle do Ameryki Południowej. Dlatego my z tego skorzystaliśmy, dlatego też odwiedziliśmy Nową Zelandię w tym terminie, żeby nie lecieć do Stanów Zjednoczonych. Chcieliśmy ominąć Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone chcemy zrobić w innym terminie. Chodzimy już na pokład, no i mamy taki lekki problem, bo nie kupowaliśmy razem biletów, żeby było taniej. Tak, tutaj mamy. Gracias. O, już zobaczcie. Inny język, inny klimat, inne jedzenie, mam nadzieję, na pokładzie. Choć szykowane pewnie w Oakland, to może jeszcze być ryba z frytkami na obiad. Właśnie zapytałem stewarda, nie stewardessę, żeby Mari nie była zazdrosna, co będziemy jeść na kolację. Czy będą to chilijskie dania, czy będą nowozelandzkie dania? No to pan powiedział, że no niestety, ale będą nowozelandzkie. Właśnie przez to, że kupowaliśmy bilety osobno, Marika ma 40C i tak, że nam dało obok siebie, bo to jakby inne nazwiska, inny booking, a ja mam 40D, więc tak siedzimy koło siebie, więc spoko, bo robiliśmy od razu odprawę, może dlatego. No tak, ale może gdybyśmy zrobili to wcześniej, od razu jak były 24 godziny przed, to może była możliwość siedzenia na przykład razem albo przy oknie. Jak później już sprawdzałam, to prawie cały samolot był pełen. Pojedyncze miejsca gdzieś tam były rozrzucone po samolocie. Zobaczcie, to jest świetne. Między nami a Santiago de Chile jest teraz 16 godzin różnicy i my startujemy o godzinie 18:40, a wylądujemy, będziemy lecieć 11 godzin, a wylądujemy o godzinie 13:40 tego samego dnia. To jest tak, bo zmieniamy czas w ogóle w drugą stronę. Nie lecimy ani w tą, tylko zmieniamy strefę czasową całkowicie, tak? Przeżyjemy 2 razy ten sam dzień. Tak, wylądujemy jeszcze w przeszłości. Bo my już 13:40 przeżyliśmy. Jest godzina 18:37. Tak, a wylądujemy w godzinie 13:40. Wiecie, o co chodzi? Taki powrót do przeszłości. Do przyszłości tym razem. Tak. My właśnie startujemy i dostaliśmy jeszcze takie rzeczy. Kocyki, poduszki i słuchawki. No właśnie. Życzcie nam bezpiecznego lotu. 11 godzin. Zobaczcie, jak będziemy lecieć. Jest Oakland, będziemy lecieć blisko Antarktydy i wylądujemy tutaj w Santiago. Z saloniku wziąłem kilka piwek na długą trasę. Więc mamy pierwszy. Mari, chcesz? No nie zmarnujesz. Dostaliśmy swój pierwszy posiłek, ja mam wersję wegetariańską, makaron z sosem pomidorowym i z serem, do tego jakaś bułka, mamy jeszcze jakieś 3 dodatki, dostałam jeszcze dodatkowy ser, wzięłam sobie czerwone wino, wodę do tego, a Marcin, co ty masz? Ja mam wołowinę z ryżem, tu mam jakiś chleb i te same dodatki, do tego mam Heinekena. Powoli przekraczamy tą główną strefę czasową, tutaj jest, a już w sumie nawet ją przekroczyliśmy. Teraz już jesteśmy po tej stronie, gdzie czas się kończy. Bo byliśmy w Nowej Zelandii, gdzie czas się zaczynał, czyli jakby od nas się liczyło, powiedzmy, godzina 1, 2, 3 w nocy, tak? A tutaj już jesteśmy po tej stronie, gdzie ten czas się kończy. Zobaczcie, z jaką prędkością lecimy. 1027 km na godzinę. O, jesteśmy prawie na 11 000 metrów. I mamy jeszcze 7419 km do Santiago. Takie fajne informacje, ja to lubię. O, macie, prawie na 11 000 metrów jesteśmy.
po 10 godzinach lotu dostaliśmy śniadanie. Ja mam omlet z jakimś chlebem, do tego owoce. Marika ma to samo. Ja to pospałem z 5 godzin. 4-5. Mari? Nic? Kiepsko. O, za mało wina. Zobaczcie, jaki widoczek za oknem. No niestety nie mamy dostępu do okna, więc z daleka nagrywamy. Ale kółka kręcimy nad lotniskiem. My już wylądowaliśmy, ale zobaczcie. Stolica kraju Chile leży na 477 metrach. Nawet 8 teraz. Teraz też na szczęście połowa samolotu już wstała i nie będziemy musieli wracać do Nowej Zelandii, bo już nas nie stać. Ja już Samolot nie zawróci. No, ja już musiałam się wyspać. Chyba Jeszcze teraz będę trochę. cały tydzień sypiała. Wychodzimy już z samolotu. Jadzia też obładowana cała. Tym samolotem przylecieliśmy do Santiago. Ale posłuchajcie, jaka sytuacja. Jest godzina 13:40, a o tej godzinie tego samego dnia, o 13:40 byliśmy jeszcze w samochodzie w Nowej Zelandii. Czyli my nadal jesteśmy w tym samym dniu, wcześniej niż wylecieliśmy. Rozumiecie? Wylatywaliśmy o 18:40, a jest tego samego dnia 13:40. Ale leciliśmy 11 godzin. 11 godzin, no właśnie. W ogóle nie mieści się w głowie. 16 godzin różnicy, ale to jeszcze nie wszystko. Bo podjęliśmy decyzję, że lecimy dalej, bo nie wspominaliśmy, chyba mamy 3 loty. Mieliśmy z Nowej Zelandii do Chile, mamy z Chile do Peru, do Limy i tam prawdopodobnie wysiądziemy, ale jeszcze nie podjęliśmy decyzji na 100%, ale jeszcze mamy taką opcję, żeby lecieć z Limy do La Paz w Boliwii. No i nie możemy się zdecydować. Stoimy teraz w kolejce na międzynarodowe połączenie, bo wylatujemy z Chile, zostaniemy tutaj tylko 7 godzin. My już po odprawie idziemy teraz do saloników. Jak było? Nic nie zabrali. Miałem 3 piwka w plecaku, przeszło. Nic nie sprawdzali. Herbatę, drugi kubek też całej herbaty. O kiełbasy im chodziło. Nie można kiełbasy wwozić. Jeszcze jakieś produkty były, których nie można było wwieźć do Chile. Jeszcze dzisiaj mieliśmy 12 godzin różnicy między nami a Polską. Czyli my zaczynaliśmy czas i za 12 godzin dopiero u was była ta sama godzina. A teraz, że przeleciliśmy na wschód, to teraz mamy 4 godziny różnicy z Polską, tylko że u was jest wcześniejsza godzina. U nas jest 4... Jest wcześniejsza. Nie, wcześniejsza była w Nowej Zelandii. Zawsze byliśmy wcześniej. A tutaj jest tak, że u was jest wcześniej o 4 godziny niż tutaj. W Polsce powiedzmy jest 12 w dzień, to tutaj jest 4 godziny mniej. 8. No tak, czyli będzie wcześniej u nas. 8, no. Bo to mi chodzi właśnie, że będzie u nas wcześniej. Tak. Czyli jeśli byście coś chcieli, to możemy jeszcze wam załatwić z przyszłości. Jeżeli będziecie... Nie, to oni mogą nam załatwić. My mogliśmy załatwiać w Nowej Zelandii. Pokręcone to wszystko. Jest nasz salonik. 11 minut trzeba było iść przez te lotnisko z tymi walizkami. Tak się nazywa. A, można windą wjechać na górę. Jesteśmy w naszym saloniku, dajemy karty do zeskanowania i wchodzimy. Czy to jest w porządku, że takie rzeczy stoją na początku, Marika? Definitywnie. Definitywnie nie, powinny stać jabłka i jakieś sałatki. Namawiają. No nic, ale my się nie damy dzisiaj namówić. Oj, spory ten salonik. Nie uwierzycie, jak nas potraktowali w saloniku. Idziemy spać, ściągnęliśmy sobie buty. Leżały tutaj z boku, wiadomo. Pani przyszła, powiedziała, że nie można ściągać butów w tym saloniku i jak chcemy iść spać, to musimy założyć buty. Już drugi raz przyszło. Jaja są, bo pani przyszła, zjebkę nam dała z tymi butami. Teraz przyszła druga, zjebkę dała, że tutaj śpimy, że nie powinniśmy tutaj spać, bo tu są miejsca do siedzenia. Pani nas wysłała na te kozetki. Jak ktoś chodzi do psychologa, to wie, o czym mówię. Chociaż tak mi się wydaje. Z filmów to znam amerykańskich, że się chodzi do psychologa i się leży na takich... Ale... No właśnie. Są takie 3, więc my zajmujemy te 2 kozetki. A jest tu tak brudno. No nieprzyjemnie tu jest. Jest brudno, jest naprawdę są podarte fotele. Ja sobie wolę położyć na przykład matę czy jakiś coś. Obsługa w ogóle jak... Łazienki też są brudne, podłoga jest po prostu klejona, jakby ktoś jej nie mył. Ja bym się wstydziła w domu taką podłogę. Wyobraźcie sobie, że w toalecie nie ma desek nawet. Sama muszla. Jak na jakiejś melinie. No, u kobiet są, także nie jest tak źle, ale brudno jest po prostu. Jedzenie też bardzo przeciętne. Nie no, dobrze, że spędzamy tylko 6 godzin. Właśnie o tym mówiłem. Pisuary nie działają. Jeden działa. A to tak.
Tutaj nie ma deski, a tutaj jest tylko deska do zamknięcia, nie ma tej deski do posiedzenia. Jeszcze pokażę Wam, jak wygląda tutaj kuchnia. Tutaj są takie przekąski małe na zimno. Tu jest kuskus, tu jakaś pasta, tutaj jest hummus. Na ciepło są tylko dwie rzeczy można zamówić, tą i tą. Nie ma ich tutaj, zamawiacie i czekacie, aż kuchnia Wam zrobi. To jest jakaś sałatka, sery wędliny. No i to na tyle. Z drugiej strony są jeszcze kanapki, jakieś słodkości, owoce. Tutaj też kanapki. No skromnie dzisiaj, skromnie z jedzeniem. Tutaj można sobie kawę zrobić, ale Marika robiła kawę, to też mówi, że słaba. A tak wygląda indyk, to jedno z tych zamówionych ciepłych dań, które wziąłem. Ale tu jak się przyjedliśmy, to sobie siedzimy, oglądamy to, co się dzieje na płycie. Tutaj samolot zaparkowali i co chwilę widać, jak startują samoloty. A tu obok stoi Marika. Co ja? Marika. Zmęczona? Bardzo. Chodź do łóżka. Jeszcze trochę. No. A okazało się, że prysznice mają nieczynne. Tu nic nie działa. A podłoga, no słuchajcie, możesz pokazać tam właśnie. Jest cała ulepiona. Tak samo wygląda w łazience, jak przy jedzeniu. No coś strasznego tutaj jest. My się właśnie zbieramy z saloniku, ale co dziwne, że po 4 godzinach, tak jak nam powiedzieli, że możemy zostać tylko 4 godziny, wołali nas do recepcji, żebyśmy przyszli, bo już skończył nam się czas. No to my sobie tylko przedłużyliśmy, bo możemy sobie coś takiego zrobić. Trochę się zasiedzieliśmy w tym saloniku, mamy pół godziny do wylotu, a pół godziny to już wiecie jak to, tak 25 minut przed 20 to już zamykają. Zaraz wchodzimy do samolotu i to są ostatnie godziny, gdzie jest między nami a Polską 4 godziny różnicy. Lecimy do Limy. Na mapie wygląda to tak no, lekko pod skosem, ale to jednak jest 2 godziny różnicy, bo wiadomo, mapa jest inaczej i będzie między nami a Polską 6 godzin teraz różnicy. Sporo, tym bardziej, że było plus 12, tak. A teraz będzie minus 6. Minus 4, minus 6, tak, więc... Stoimy już w kolejce i co najlepsze, że tutaj w liniach lotniczych LATAM mamy 10 kg tylko do wzięcia na pokład, a u nas jest... Już tyle mamy. No, oni wiedzą, że my tyle mamy, ale my wiemy, że my mamy więcej. My mamy po 2 razy tyle. Ale nie wiemy, tym razem nie zważyliśmy. No i ja wiem, co ja mam na plecach, Marika, i wiem, co mam w tej torbie jeszcze drugiej. A co najlepsze, że LATAM, kto to wymyślił tą nazwę? To polska nazwa, LATAM. Ja myślałam, że to w ogóle polski nie jest. Polski, no nie? Marii. Ja tu czekaj, skoncentrowana, bo nadają bagaże tutaj, widzę, przylepiają te takie... Aha, tam przylepiają jak na ten, jak będzie na przed pod pokład. Marii, No. zostajemy w Limie, czy lecimy dalej? Ja jeszcze nie wiem. Jeszcze nie zdecydowałam. Wyszła taka sytuacja, że pani zobaczyła, że mamy za duże plecaki i kazała nam oddać je do luku bagażowego, a my nie możemy tego zrobić, bo mamy plan na ten lot. Znaczy nie mamy planu. I dała taką kartkę jeszcze, to ściągnęliśmy tą kartkę. No i wejdziemy do samolotu bez tej kartki. Uda się. Trzeba kombinować w życiu. Nie chodzi, że się uda, tylko czy będzie teraz miejsce, żeby nie była tej sytuacji jak Morakaj. Będzie, to... Jej się wydaje, że jest za duże, ale wyciągniesz tą kurtkę, pranie... On nie jest za duży, tylko czy będzie po prostu wystarczająco miejsca, bo ona bardzo dużo bagaży i tak przed nami już nadała. Powiedziała, że wszystkie z 4 grupy i z 5, czyli co my jesteśmy, poszły. No to nasze wejdą. Jesteśmy już na pokładzie i zobaczymy, czy przesądne są linie LATAM. Nie są. Jest rząd 13, bo w wielu liniach lotniczych nie ma rzędu 13. Przez to, że kupowaliśmy bilety osobno, mamy inne też miejsca. Marika ma 20B, a ja mam 20A. No i kto teraz ma lepszy widok? Marika? No powiedz. Jest zazdro? Jeśli polecimy jeszcze jednym lotem, to ja siedzę przy oknie. Jest zazdro? Zachód słońca. No wiem, ja też zawsze zazdroszczę, jak ktoś siedzi przy oknie. Najlepsze widoki. Nasze bagaże zmieściły się bez problemu, więc chwileczka stresu było, ale później wszystko poszło ok. Marcin już tam nawiązuje znajomości, pytał najlepszą kartę i co możemy zobaczyć w Peru, gdybyśmy tam zdecydowali się zostać.
pokładzie dostaliśmy takie przekąski, kanapka z szynką i serem, do tego jakiś batonik, warzywa. Ja mam kawę i Marika dostała wcześniej i mówi, że to nie jest najlepsza kanapka, jaką jadła. My już dolecieliśmy do Limy i wychodzimy powoli z samolotu i tak pomyślałem, że fajnie by było, Gracia, fajnie by było wziąć już prysznic. Gracia, buena noches. Jak my już po hiszpańsku mówimy ładnie, to już wiadomo, że jesteśmy w Peru po tych obrazkach. Charakterystyczne czapeczki. Idziemy na loty międzynarodowe, na kolejne połączenie. Przyszliśmy już odprawę taką dość szybką. Idziemy posiedzieć do Saloniku. Za 4 godziny mamy lot do Boliwii. No i zdecydujemy, czy zostajemy tutaj, czy lecimy do Boliwii. Jest w lewo na nasz Salonik. Trzeba przejść takim korytarzem. Peruwiańskie złoto. Jednak Hiszpanie nie wywieźli wszystkiego. Jesteśmy już w Saloniku, a tutaj nadal święta. A może my się cofnęliśmy trochę więcej tych dni, a nie tylko godzin. Myślałem, że zjem coś peruwiańskiego w tym Saloniku, ale na razie nie. Tutaj mam makaron z jakimś sosem pomidorowym i mięsem i do tego sałatka. Marika znalazła peruwiańską wieprzowinę z takim sosem słodkim i do tego pieczony ziemniak. Jak przyszliśmy tutaj przed 12, to nie było gdzie siedzieć, a teraz jest godzina 2 w nocy i bardzo mało ludzi. Zaraz wam pokażę, co jest do jedzenia jeszcze. Takie soki można sobie robić ze świeżych pomarańczy. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy z cebuli i z pora coś zrobione. Tutaj mamy taką jajecznicę ze szpinakiem. Tutaj są desery. Na dole jest jeszcze jedna taka jakby kuchnia i był makaron bolognese. Także coś tam było do zjedzenia. Tutaj są maszyny na kawę. No jeżeli chodzi o drinki, to tutaj jest bar, ale mamy tylko jednego darmowego drinka, a za resztę trzeba płacić. W tym Saloniku jest też dostępny prysznic. Ja z tej opcji też skorzystam. Się nie myliśmy trochę. Tutaj jest prysznic, kibelek. Ładnie, czysto. Więc ja wskakuję. Telewidzowie, my zdecydowaliśmy. Samolot do Boliwii poleciał bez nas. Zostajemy w Peru. Jesteśmy teraz w Saloniku i posiedzimy tutaj trochę. Znajdziemy jakiś hotel, a później pojedziemy do centrum, jak się widno zrobi. Jesteśmy już ponad 10 godzin w Saloniku. Nikt nas stąd nie wygonił. Nikt nam nie przyszedł, powiedział, że za długo siedzimy. A widzieliśmy taką wywieszkę, że było $100 za 9 godzin, jakby ktoś chciał zostać. Jemy to śniadanie i powoli będziemy się zbierać do naszego hotelu, bo mamy o godzinie 10 zameldowanie. My wychodzimy już z tego Saloniku i powiem wam, że to był jeden z największych Saloników, w jakim byliśmy. Są 3 poziomy aż tutaj. Ale nie najlepszy. Jedzeniowo przeciętnie. Jedzeniowo tak. Za mało takich głównych dań do jedzenia. Jakieś przekąski same, tak. Przez to, że zrezygnowaliśmy z tego lotu do Boliwii, musimy teraz się wrócić do miejsca, w którym będziemy mogli skręcić na bramki, gdzie będziemy mogli wyjść z lotniska, bo teraz jesteśmy już na połączeniach międzynarodowych. No i nie jest to takie łatwe wyjść. Raczej jest, jak się wie, gdzie to jest. A my już drugi raz przyszliśmy w inne miejsce i to okazało się, że to nie jest tutaj. I pan nas teraz wysłał na inne piętro, że musimy zejść na dół i dopiero tam będzie emigracyjny. Jednak dla nas okazało się za trudne. Musieliśmy zapytać pana z obsługi tutaj, gdzie jest wyjście. Bo to nie jest normalne, że ludzie wychodzą już jak przejdą przez bramki. Pan nas z powrotem prowadzi do tego miejsca, z którego właśnie przyszliśmy. No i wracamy, bo kolega też nie wie, gdzie ma nas zaprowadzić. Mam nadzieję, że teraz już dobre miejsce. Jest migracjon. Idziemy, znaleźliśmy. Przejęła nas taka pani, która nas już tutaj przeprowadziła. No i to nie takie proste. Pani nas nie wypuściła na miasto. Powiedziała, że potrzebujemy specjalnego dokumentu od linii lotniczych, że wychodzimy tutaj na miasto, że nie lecimy dalej, bo mamy bilety łączone. Ale numer, musieliśmy przejść odprawę jeszcze raz. Na szczęście pan nas wpuścił, że poszliśmy od razu, bo kolejka była taka, no na przynajmniej godzinę albo więcej. No właśnie. Dużo ludzi teraz przyleciało, bo jest dość wcześnie. No i musimy iść teraz tutaj po jakieś dokumenty. Zaraz się dowiemy jakie. Mamy już nasz dokument i też nie obyło się bez problemów. Pani nie chciała nam wystawić tego dokumentu, bo my nie mamy biletów lotniczych, żeby wylecieć z Peru. No i robi jakieś tam problemy i powiedziała, że nie może nam tego dokumentu dać. Ale wpisała, że jutro mamy wylot. No i zobaczymy, czy przejdzie. Ta pani wpisała, że jutro mamy wylot o 3:00 w nocy. Czyli ten sam lot, który mieliśmy mieć, tylko o 1 dzień nam przełożyła. Witajcie oficjalnie z Limy, z Peru. Pani nas wypuściła. Pani nas się pyta, tam mieliśmy, że mamy wylot jutro, a pani nas się pyta, ile chcecie zostać w Peru? A my tak, A ja się pytam, a ile możemy? A pani mówi, 90 dni. Ja mówię, to poproszę na 90 dni. I jesteśmy, mamy na 90 dni. Może zostaniemy trochę krócej. Pewnie tak, może miesiąc lekko ponad.
i będziemy jechać dalej. Wymieniamy 15 euro, no i musimy zapłacić frycowe, bo nie mamy żadnych soli, bo tak się właśnie nazywa ich waluta, a potrzebujemy na taksówkę, żeby dojechać do miasta. A co najgorsze, że jeszcze biorą tutaj 3% od wymiany i kurs też jest słaby. Tak wygląda peruwiańska waluta. Mamy tutaj 50 soles, dziesiątki. Ładne. Mamy już taksówkę zamówioną z aplikacji, powiemy wam jakiej później, bo jest Uber i jest jeszcze jedna aplikacja, a nawet dwie, powiemy wam później, z której zamawialiśmy. Po 30 minutach jazdy naszą taksówką dojechaliśmy do naszego hotelu, który się nazywa Bayview Hotel. Tu też świętują cały czas. Okej, idziemy, bierzemy klucz i do pokoju spać. My już jesteśmy na naszej dzielnicy niedaleko morza, tam jest morze. Chcieliśmy wejść do pokoju, bo pani nam napisała, że pokój będzie gotowy o 10. Jest godzina 12:30, pokój jest jeszcze nie gotowy. Więc zostawiliśmy nasze walizki, idziemy na miasto załatwić najważniejszą sprawę, czyli pieniądze. No bo jak się nie ma pieniędzy, to nie ma nic. A na lotnisku, przeliczając na polskie złotówki, to chcieli około 25 zł za wybranie. Wymieniamy jeszcze dolary i mamy starą stówę, taką sprzed 2006 roku. O, bez problemu. Pani nawet się nie zastanawia. W Azji robią z tego problemy, a widać tutaj nie. Tutaj na mieście płacą 3,69 za dolara. Wchodzimy do naszego pokoju. Marika nic nie mówi. Jeszcze nie wszedłem. Jest tak źle? Na to zmęczenie jest okej. Pachnie chemią. Pachnie starym mopem. Pachnie śmierdzi. Nie, pachnie takim cytrynowym mopem właśnie. Pokój, spory pokój dość. No tak to wygląda, w takim starym stylu hotel. Taki wybraliśmy sobie i naprawdę tak wygląda. A jeszcze łazienkę zobacz. O. A, bo Marii wzięła białą łazienkę, żeby to lepiej wyglądało, no. Grzyb na ścianie jeszcze, gdzie? Na górze. O, taki grzyb to nie grzyb. W Anglii są większe. Marii tu zmęczona, jeszcze aferki musi robić. Jakie aferki? Po prostu A czy im zrobiliśmy aferkę? upominamy się o swoje. Dokładnie. To, co zarezerwowaliśmy, po raz kolejny dostaliśmy inny pokój. I to jeszcze od ulicy Głównej. A rezerwowaliśmy tak jakby z ogrodem, w dziedzińcu, z balkonem, z krzesłem bujanym. Nie to, że potrzebujemy takich luksusów, tylko skoro już zarezerwowaliśmy tak jakby lepszy standard, to nie wiem, dostaliśmy chyba najgorszy pokój, który tutaj mają. No dokładnie, bo już widzieliśmy 3. I każdy był lepszy niż ten. A ten pierwszy, który nam pani zaproponowała, nie wiem, też miał podwójne łóżko, nie wiem czemu ona nam go nie chciała dać i do tego jeszcze miał 2 pojedyncze łóżka. Także upominajcie się o swoje zawsze. Musieliśmy chwilę poczekać, aż pan nam posprzątał nasz nowy pokój, bo nie był gotowy. No i tak wygląda. Też pachnie cytryną. Łóżko podobne. Tutaj mamy takie duże lustro na łóżko. Jest też telewizor. Telewizora nie używamy. Szafeczka, lampka, łazienka podobna. Nie ma żadnej zasłonki, ale mamy jeszcze za to balkon taki ładny. Zobaczcie. Na tym fotelu można się bujać i mamy widok na ogród, a nie na ulicę. Będzie mniej słychać z ulicy. Todas. Nasz hiszpański jest coraz lepszy. Okay. Each day, okay. Todo la día, todas las horas. Okay. Thank you. Okay, thank you so much. See you. Thank you. Trochę pospaliśmy, trochę odpoczęliśmy. Idziemy teraz coś zjeść. Eksplorować peruwiańską kuchnię. Pan nam pokazał, gdzie możemy coś zjeść. Od nas z pokoju, żeby dojść nad ocean spokojny, mamy dosłownie 5 minut. I my już właśnie tutaj jesteśmy. I po prawej stronie widzicie ocean, plażę. A tutaj jest taki centrum handlowe trochę. I tutaj właśnie nasz ten recepcjonista wysłał, że możemy coś dobrego zjeść. Miało być jedzenie, no ale jak Marika widzi czerwoną naklejkę z -40, to musi wejść. Powiedzcie, takie lewisy za 190 zł. 190 zł, takie spodenki w promce. Akurat to nie są ładne, ale reszta też są. Takie 150. Przeszliśmy się trochę po sklepach i zapach zaprowadził Jagodę do pizzerii. Będzie grana pizza? Nie wiem, spytamy się, jak to wygląda. Mariczka, opowiedz, co sobie zamówiłaś. Pizzę pepperoni. Peruwiańską pizzę. Pizza Hut. Pizza Hut. Spróbujemy. Pizza Hut kiedyś swojego czasu była moją ulubioną pizzą w Polsce. Zobaczymy, jak tutaj będzie w smaku. W Niemczech w sumie też była dobra, tylko tam miało o wiele grubsze ciasto. Tutaj zobaczymy, też widzę, że to ciasto już jest inne. Jak pani kroiła tam pizzę, to takie troszkę inne było. No zobaczymy.
I co śmieszniejsze, w zestawie z piciem i z nie wiem czym, bo nie zrozumiałam tego, jest tańsza niż sama zwykła pizza. Także się stałam tutaj, się pytaliśmy o ceny i byliśmy tacy obydwoje, że jak to możliwe. I później jeszcze raz dopytałam pana i mówi, że tak, że jest cena wyższa. Dobrze znać tutaj trochę hiszpańskiego, mój łamany hiszpański się do czegoś jednak nadaje. Jest i Mariki zamówienie, czekaliśmy z 15 minut, to nie wiemy co to jest. Nie rozszyfrowaliśmy, bo było po hiszpańsku oczywiście. A, to jakieś chlebki takie pieczone, no. Coś jak napolitańskie. Może dlatego sos jest też do tego? No i pizza. Tak wygląda Mariki pizza. 4 kawałki? Nie, więcej. 6. 6 kawałków. Jak w smaku? 28 zł zapłaciliśmy za ten zestawik. No nie jest to taka Pizza Hut, jaką miałam na myśli. Grube ciasto, trochę pączkowe. Właśnie dziwnie, jakby ktoś rzucił pączka. Tak. Całkowicie inaczej smakuje ciasto, ale za to salami pięknie wypieczona, taką jaką lubię. I smakuje też bardzo dobra. A ja się nie poddaję i przejdę dzisiaj pół miasta, żeby znaleźć jakiś street food peruwiański. Idziemy już 10 minut taką główną drogą i to jest 4. kasyno, jakie tutaj mijamy. Sporo ich jest, po prawej, po lewej. Lubią kasę przepieprzyć. Jesteśmy w parku Kennedy'ego i powiem wam, że tutaj dzisiaj sobota i życie się kręci. Oj, bardzo dużo ludzi. No Jestem właśnie. zaskoczona, że takie ludzie tutaj są. No, nie dziwimy się, przecież to duże miasto. No tak, ale jakoś w ogóle nie byłam na to przygotowana, przyjeżdżając tutaj. Co mi się najbardziej podoba, to że mają tutaj 2 parki kotów. Znaczy póki co widziałam 2 parki. Jest mnóstwo kotów w nich, a ja kocham koty. I one są dokarmiane, są wszędzie tabliczki, mają jedzenie powystawiane. Ja poszłam tylko je tam Wymacać za darmożkę. Jesteśmy dalej w parku i zobaczcie, tutaj można sobie potańczyć. Teraz nie wiem co to za styl muzyki, ale wcześniej Marika mówi, że salsa grała. Co chwilę ludzie przynoszą swoje głośniki i tańczą w parku. Nie znalazłem street foodu, ale znalazłem coś takiego. To wygląda bardzo lokalnie, tutaj młodzi ludzie jedzą. No i właśnie próbujemy rozszyfrować menu. Arrozo a la cubana. Ryż po kubańsku. Dobrze? Bardzo dobrze. Filete e huevo e arrozo, czyli filet z jajkiem i ryżem. Bardzo dobrze. O, widzisz, dobry jestem. Mi la la, no tego już nie wiem. No, puree to pewnie ziemniaki. Permiso. Uno bistec plus huevo e arrozo. I arroz. Arroz. Uno. Ah, gracias. Pięknie ci poszło. Ah, gracias. Pani już rzuciła na grilla moją... to jeszcze dla mnie? Nie, to już pewnie nie dla mnie. Tam jest kawałek wołowiny. Tak wygląda moja wołowina za 14 zł z ryżem i z jajkiem. Pani jeszcze mi do tego teraz co? Sztućce. No ja się zajadam kawał mięsa, zobaczcie. Po przejściu 4 km, po zwiedzeniu kawałka miasta, wracamy już do hotelu. Zmęczenie wychodzi. Idziemy spać. No. Chociaż nie, jeszcze się wezmę za filmik. Ja nie wiem skąd ty masz te siły, ja odpadam. Maria, młody chłop jeszcze. Ale pierwsze wrażenia, nie spodziewałam się, że to tak duże miasto i że tyle się dzieje. Choć może po tej Nowej Zelandii wszystko jest takie wow, bo tam się po prostu nic nie działo. Nie widzieliśmy tylu ludzi w jednym miejscu, co tam tutaj. W Nowej Zelandii nawet trzeba było płacić za ekstra 10 GB, jak się zużyło w jakichś miejscach. I za płacenie kartą 3%. I 3% za kartą w dużo miejscach, więc... Wielu. No. A tutaj teraz kupowaliśmy wodę i nic. Także to już jest na plus.